Cześć kochani, jak zwykle serdecznie Was wita Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, który znacie już, przynajmniej ci, którzy jesteście moimi, naszymi gośćmi i w zasadzie już czujecie się, jakbyście nie byli gośćmi często, po prostu jesteście stałymi bywalcami i fajnie jest, z niektórymi się zaprzyjaźniamy, także fajnie jest. Posłuchajcie, o czym dzisiaj. Temat bardzo trudny. W ogóle podejmuje bardzo szeroko tematykę nowotworów, dlatego że to jest potworna plaga w tej chwili w Polsce. A przypomnę tylko, że w tej chwili nowotwory są drugą przyczyną przedwczesnej śmierci praktycznie 100 tysięcy Polaków. Notuje się prawie 200 tysięcy zachorowań, czyli już lekko nawet ponad. Statystyki, wielokrotnie o tym mówię, statystyki wszelkiego rodzaju prognozy mówią, że do 2035-40 roku będzie zachorowań w Polsce około 300, nawet ponad 300 tysięcy rocznie, a statystyki, jak to statystyki, 50% to jest po prostu, to są umarli z tego powodu, czyli jak teraz umiera około 100 tysięcy ludzi rocznie, to będzie umierało za 10 lat około 150 tysięcy. Wyobraźcie sobie miasto wielkości mniej więcej Grudziądza na dzisiaj 100 tysięcy, o ile się nie mylę. To jest tylko przykład, rzecz jasna. Nagle wszyscy znikają. Nie rodzi to w nas jakiejś wielkiej refleksji, zazwyczaj tyle śmierci, bo to gdzieś tam daleko znajomi umierają, o ten umarł, tamten umarł, jakoś to się rozchodzi po kościach, no trzeba się godzić z tym, niejako czujemy się bezsilni. W ogóle ta postawiona diagnoza rak to jest straszliwa, to się niedobrze robi nam. Wszystkim nogi miękną, strach ogarnia, często rozpacz i tego człowieka, który otrzymał taką diagnozę, a jednocześnie jego bliskich i tak dalej. Posłuchajcie, jak już wiecie, ci, którzy oglądali mój wywiad z Justyną Dąbrowską, to już wiecie, ja też to przeżyłem. 9 stycznia 2024 roku odeszła też moja córka. W 2018 roku wyprowadziłem ją z tego, no ja, no, za moim, że tak powiem, pośrednictwem to wszystko się stało, bo wielu ludzi wyprowadziliśmy. Jest specjalna kuracja wspomagająca organizm, odbudowująca jej siły witalne, powodująca samoregenerację, ustąpienie przyczyn powodujących nowotwory, ale to przyczyn przede wszystkim, słuchajcie, tak zwanych somatycznych. Chodzi o zlikwidowanie zatrucia, zakwaszenia, wzmocnienie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, ale najważniejsze to jest tutaj również, co mamy pod kopułką. Wielokrotnie mówię, te 25 centymetrów między uszami, a więc czynniki psychiczne, czy ktoś naprawdę chce żyć, prawdziwie chce żyć, czy tylko deklaratywnie. Także wspomniałem jeszcze o tym, e, żebyście też mieli świadomość, że ja nie jestem jakiś inny, że ja też przeżywam swoje, też się borykam z różnego rodzaju traumami, problemami, bo śmierć mojej córki była ogromną traumą dla mnie, dla mojego syna, czyli e, brata mojej córki. E, Borykamy się z tym, oczywiście nadal to zostaje. Natomiast wielokrotnie powtarzam, nieważne co przeżywasz, ważne jak to przeżywasz. I teraz słuchajcie, problem samej choroby, pojawiła się choroba, nowotwór. Generalnie my to nazywamy rakiem, ale oczywiście każdy rak jest nowotworem, natomiast nie każdy nowotwór jest rakiem. Ja dzisiaj nie będę mówił dlaczego, nie będę robił klasyfikacji żadnej, o czym innym będziemy rozmawiać. Chodzi o to, że ktoś się czuje źle, trafia do szpitala, od dłuższego czasu czuje się źle, trafia do lekarza pierwszego kontaktu, no jakiś antybiotyk, jakiś to, jakiś siamto i tak często przez wiele, wiele miesięcy, potem okazuje się, że coś jest nie tak i okazuje się bardziej dokładne badania i okazuje się nowotwór. I teraz jest problem w styku z lekarzem, który mówi, że to jest nowotwór. Jak lekarze mówią? E, Różnie. Stykałem się, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi,
zwłaszcza kobietami, które chorowały na nowotwory, więc nasłuchałem się różnych opowieści. A w każdym zawodzie są lekarze i lekarze, są nauczyciele i nauczyciele, są policjanci i policjanci, są księże i księże i mechanicy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, co kto ma w serduchu, co kto ma również pod kiepełą, ile ma tej empatii w sobie, umiejętności rozmawiania nauczonej, czy też mm, posiadanej wewnętrznie tego człowieczeństwa, żeby umieć przekazać tą bardzo trudną wiadomość pacjentowi. Ja nie jestem lekarzem, więc nie chcę się wypowiadać na temat lekarzy, jak oni to robią. Znaczy, w sensie, nie chcę oceniać, o tak to powiem. Natomiast te wszystkie opowieści, często bardzo negatywne, no, jeżą włosy na głowie, kiedy, no zresztą nie dotyczy to raka. Spotykamy się z bardzo jakimiś takimi brutalnymi stwierdzeniami. Ma pan raka, zostało kilka tygodni, sprawa załatwiona. Y, s- Niedawno miałem też taki przypadek, że ojciec pewnego człowieka y, chorował na nowotwór. To był dość ciężki stan, ale zaczęto go wzmacniać, naprawdę kuracja wzmacniająca. Poczuł się bardzo dobrze. No, wszelkie nawet wyniki badań już okazały się całkiem fajne, wszystko było dobrze. No ale trafił do lekarza, to jak tam panie doktorze? Proszę pana, w tym stanie zostały 2 tygodnie życia. Słuchajcie, faktycznie po 2 tygodniach zmarł ten człowiek. To jest autentyk, to nie jest żadna bajka. I zastanawialiśmy się ze znajomymi, po pierwsze, jak można było to powiedzieć, na jakiej bazie, na jakiej podstawie. Bardzo negatywnie oczywiście, jednak oceniam to, bo trudno nie oceniać. Jest w tym zawodzie wielu po prostu jasnowidzów, nie wiem, proroków chyba, którzy widzą na odległość, posiadają komórki spoglądające w przód. Jest takie zjawisko look ahead units. Odkryto takie zjawisko, ale tu nie o to chodzi zupełnie. I ten człowiek, któremu przekazano tą wiadomość, przez to wiadomo, że taka wiadomość ścina dosłownie, więc układ odpornościowy od razu siadł i to bardzo mocno. No i tego człowieka nie ma. Jak można takie rzeczy mówić? I dlaczego dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że akurat mam troszeczkę zgromadzonego materiału, robię takie, powiedzmy, gdzieś tam prasówki sobie niejednokrotnie, zbieram, archiwizuję niektóre pewne dane, jakieś artykuły i tak dalej. I dzisiaj chciałbym w ogóle zapoznać was z treścią takiego artykułu, z wypowiedzią lekarza, który mówi, w jaki sposób powinno się rozmawiać, ale też mówi o sytuacji kadry medycznej w Polsce, o onkologów konkretnie, jak oni pracują, w jakich warunkach, z jakimi problemami się też borykają. No i teraz pytanie, jak w tym wszystkim zachować człowieczeństwo? Posłuchajcie, udostępnię ekran, żeby znaleźć, o już mam tutaj chyba ten artykuł. O właśnie, tutaj mam nadzieję, że Wam troszeczkę powiększę jeszcze bardziej, żeby to było czytelne. No, to był artykuł, słuchajcie, kochani, który ukazał się e, autorstwa pani Ewy Jankowskiej 6 grudnia 2018 roku, czyli już 6 lat temu. I teraz można by powiedzieć, no człowieku, toż to tak dawno było, tu się wiele rzeczy zmieniło, medycyna idzie naprzód i tak dalej. Tak, idzie naprzód i postępy nowotworów też idą naprzód, tak jak powiedziałem, w tej chwili około 200 tysięcy ludzi zachorowuje rocznie na nowotwory, 100 tysięcy umiera, a za 10 lat to będzie 300 tysięcy zachorowań i 150 tysięcy śmierci rokrocznie. Dobrze, zacznijmy. Kaśka wciąż żyje, choć już umarła dla lekarzy znajomych, bo z rakiem trzustki nie może wygrać. Był taki artykuł w gazecie.pl i tutaj to tylko taki jakby nagłówek. Tomasz Wojciechowski, w momencie tylko zmienię sobie usytuowanie tego tekstu, żebym miał go cały.
Tomasz Wojciechowski, mąż Kasi, która choruje na raka trzustki, w artykule dla Gazety.pl krytykuje sposób, w jaki mówi się o nowotworach. Pisze, że w Polsce o raku się nie mówi. W Polsce rakiem się straszy, co demotywuje pacjentów i zniechęca samych lekarzy do podejmowania czasem eksperymentalnego leczenia. Jak to wygląda z Pana perspektywy? I teraz pytanie, z czyjej perspektywy? Otóż jest to rozmowa z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Wysockim, kierownikiem oddziału klinicznego onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Więc, więc jeszcze raz wracam tutaj do tekstu, chwileczkę przesunę sobie, żeby było wszystko jasne. I teraz odpowiedź właśnie pana profesora. W naszym kraju o raku się mówi, ale rzeczywiście przekaz, który często idzie do mediów, jest przekazem emocjonalnym i nie do końca rzetelnym. Wokół raka narosło wiele mitów. Mylone są pojęcia statystyki i teorie dotyczące choroby uleczalnej i takiej, która ma charakter przewlekły. W przypadku choroby nowotworowej w początkowym stadium wiemy już, że wczesne jej wykrycie daje bardzo duże szanse na pełne wyleczenie. Jednak musimy włożyć jeszcze wiele pracy w to, by uświadomić pacjentom i ich rodzinom, że również w przypadku nieuleczalnej, rozsianej w organizmie choroby nowotworowej, w wielu przypadkach można żyć długo. Kochani, od razu będę tutaj się wtrącał z moimi jakimiś przemyśleniami, czy też no, z jakimiś po prostu kwestiami. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście wokół raka narosło wiele mitów, wokół nowotworów, ale jest sprawa taka, że jeżeli tutaj mówi się o wczesnym wykryciu, dobrze, wczesne wykrycie oczywiste, ale co my robimy w ogóle jako społeczeństwo, jako system medyczny również, żeby zapobiegać nowotworom, żeby one nie powstawały? Przecież tu się nic nie dzieje kompletnie. Kompletnie się nie dzieje, nic. Ja w swojej książce, no, mam nadzieję, że to będzie widoczne, a więc czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Dokładnie te wszystkie sprawy opisuję. Polski Cancerplan i tak dalej, na 30 parę punktów, tylko 2 punkty lekko zaznaczone, że chodzi o zwiększanie świadomości prozdrowotnej Polaków, a reszta to kupić więcej sprzętu, lepiej po prostu lepiej kształcić lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, wszystko to jest jasne. Ale lekarz nie będzie przy nas stał, tak samo jak nie będziemy mieli policjanta, który pilnuje każdego z nas przed bandziorami. A więc chodzi o rozwijanie świadomości prozdrowotnej, tak żeby każdy z nas zaczął dbać o siebie. Druga sprawa, co to znaczy nieuleczalna choroba? Moim zdaniem nie ma nieuleczalnych chorób, chyba że to są faktycznie genetyczne, prawdziwe. Geny są uszkodzone. To już jest inna sprawa, można na ten temat dyskutować. I dalej. Pytanie o kwestię autorki. Nasz autor uderza nie tylko w media, ale przede wszystkim w lekarzy. Przywołuje reakcję onkologa, który powiedział jego żonie wprost: proszę spisać testament i zrobić dziecku testy genetyczne. Od tamtego momentu minęły 4 lata. Kasia wciąż żyje. Czy tak powinien zachować się lekarz-onkolog? No ten lekarz-onkolog, dodam o siebie mój komentarz, okazał się Bogiem, w cudzysłowie oczywiście, jasnowidzem, jasnowidzącym, prorokiem chyba, że ocenił od razu z góry. Odpowiedź profesora. Sposób przekazywania informacji przez lekarzy ma ogromne znaczenie. Szczególnie dotyczy to onkologów klinicznych, przepraszam bardzo, którzy zajmują się długotrwałym leczeniem osób z chorobą nieuleczalną. Zwłaszcza w przypadku pacjentów, którzy po raz pierwszy słyszą taką diagnozę, lekarze powinni wykazać się szczególną empatią, bo zrozumienie, że zapadło się na chorobę, która potencjalnie będzie towarzyszyła nam do końca życia, do łatwych nie należy. No i No i właśnie tutaj znowu są nieporozumienia, bo zapadło się na chorobę, która potencjalnie będzie towarzyszyła nam do końca życia. Jak długiego życia? Końca życia spowodowanego tą chorobą, no to znaczy, że się umiera na raka, tak? I tak dalej. Czyli jak to powinno wyglądać? Tak jak w całej medycynie, tak i w onkologii. Nie ma nic, tu się zgadzam, nie ma nic na 100% i nie ma nic na 0%.
ale w onkologii jest to szczególnie wyraźne. Żaden z doświadczonych specjalistów z tej dziedziny nie będzie wydawał wyroków dotyczących czasu przeżycia pacjenta. To, co się często słyszy w filmach, kiedy lekarz mówi, że komuś zostało ileś miesięcy życia, to absolutna bzdura. Ale kochani, to w jakich filmach? Fabularnych? To są rzeczy na co dzień się dzieją. I teraz za chwileczkę jeszcze do tego dojdziemy. Nie mamy żadnych metod, które mogłyby wyliczyć, ile konkretny człowiek będzie jeszcze żył. Komentarz z mojej strony. Rozmawiałem z wieloma lekarzami. Mój znajomy, pewien lekarz, nie będę wymieniał tutaj jego nazwiska, bardzo dobry lekarz, mówi, słuchaj Janusz, medycyna jest nauką statystyczną. Czyli mamy na podstawie wielu przypadków pewną statystykę. W takim stanie taka choroba, po takim czasie, jaki etap leczenia, objawy, więc prognozujemy, że ten pacjent będzie żył tyle a tyle, umrze wtedy, albo może nie umrze i tak dalej, i tak dalej. Ale to są tylko oczywiście statystyki, a statystyki to nie są życie. To nie jest życie, tak prawdę mówiąc. A więc nie bawmy się po prostu w bogów. Dobrze. Pytanie od pani dziennikarki, ale jakie statystyki są? Czasem nie dające nadziei, jak w przypadku raka trzustki. 5 lat od diagnozy przeżywa 5-6% pacjentów. Co znaczy 5-6%? 5-6 ludzi na 100 ludzi, którzy chorują na raka trzustki. Odpowiedź profesora. Na podstawie tych danych możemy powiedzieć, ile średnio będą żyli pacjenci z określonym nowotworem na określonym etapie choroby, leczeni w określony sposób. Żadne dane nie powiedzą nam jednak, że konkretnemu pacjentowi zostało na przykład 6 lub 9 miesięcy życia. Na długość czasu przeżycia danego człowieka składa się wiele czynników, między innymi strategia terapeutyczna, dostęp do leków, wydolność organizmu czy dostęp do leczenia wspomagającego. Statystyki dają pewien obraz, ale konkretny pacjent to nie statystyka. Zawsze znajdą się chorzy, którzy będą żyli dłużej niż średnia statystyczna, będą też niestety tacy, którzy będą żyli znacznie krócej. Czy lekarze informują o statystykach w trakcie rozmowy z pacjentem? Mówią o potencjalnym rokowaniu, szansach wyleczenia lub znacznego wydłużenia przeżycia. Informują o opcjach terapeutycznych mogących wydłużyć życie i poprawić jego jakość. W całej dyskusji na temat przekazywania informacji chciałbym podkreślić jednak, że krytyczne znaczenie ma forma przekazu. Po rozmowie z lekarzem pacjent musi mieć świadomość, co się z nim dzieje i jak mogą mu pomóc współczesna medycyna, jego najbliżsi, on sam. Z gabinetu na pewno nie może wyjść w panice oraz poczuciu strachu i beznadziei. Właśnie o to chodzi. Tutaj w tej mojej książce akurat, o której mówię, jest między innymi wypowiedź amerykańskiego lekarza Rodrigo Rodriguez, który mówi, jeżeli usłyszysz, oczywiście skrótowo mówię, jeżeli usłyszysz informację, diagnozę, to jest nowotwór, to masz prawo być pełen strachu, przepraszam, narobić w portki ze strachu dosłownie, mogą ci zmięknąć nogi, możesz szaleć, możesz płakać, możesz bić głową w ścianę, chociaż to nie ma sensu, przeżywać to, ale później wejść się w garść za wszelką cenę i szukaj informacji, jak możesz sobie pomóc. Czytaj, pytaj lekarzy, szukaj w internecie wiedzy i później podejmij po prostu decyzję. To jest sensowne, kochani. Więc pytanie pani dziennikarki, trzeba dać pacjentowi nadzieję i szansę, bo w onkologii zdecydowanie częściej niż w innych specjalnościach pacjentom potrzebne jest po prostu szczęście, czyli to coś, czego często nie jesteśmy w stanie opisać naukowo. Każdy z nas, lekarzy, zna pacjentów, którym nie dawano żadnych szans na przeżycie, a którzy spektakularnie zareagowali na leczenie, przepraszam, jeszcze raz podświetlę, które w przypadku większości chorych nie dawało takich efektów. Ci pacjenci żyli potem niespodziewanie długo, na przekór wszelkim statystykom. Każdy zna też takich, którzy powinni świetnie zareagować i długo żyć, a nie reagowali wcale.
Razem z onkologami, z którymi pracuję na co dzień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, wyznajemy zasadę, że każdemu choremu musimy dać szansę. Nie jeden raz przekonaliśmy się, że chorzy z takiej szansy potrafią skorzystać. Wiele jest takich sytuacji, w których efekty leczenia zaskakują samych lekarzy. Zdarzają się takie przypadki, każdy lekarz w swojej praktyce klinicznej takie miał. Przebieg choroby u większości pacjentów mieści się jednak w określonych średnich wartościach statystycznych. Tak, statystyka, owszem, wszystko jest racja, natomiast życie nie jest statystyką, kochani. Dlatego jest tak ważne, jeszcze raz powtarzam, co mamy pod kiepełką, co mamy w serduchu, jakie mamy paradygmaty, co z nas zaszczepiono, czy się boimy, czy się nie boimy. Czy nas to obciąża, czy też nie. Czy potrafimy być wojownikiem? Czy potrafimy być zakapiorem, który powie nie, a właśnie, że ja się nie dam, dlatego że mam cele w życiu. Tak jak Justyna Dąbrowska, z którą już oglądaliście wywiad, wręczego wróćcie do tego nagrania. Młoda, cudowna, wspaniała, piękna kobieta, która ma dzieci, która widziała siebie jako babcię dożywającą późnego wieku, która bawi się z własnymi wnukami, a przecież jeszcze babcią nie jest. Która widziała siebie jeżdżącą na nartach, bawiącą się, tańczącą i tak dalej. A więc praca nad własną psychiką. Wracamy do wypowiedzi profesora. Ale cała współczesna filozofia postępowania onkologicznego wobec nieuleczalnych chorób nowotworowych, nie podoba mi się, powiem to określenie, bo jeżeli mówimy z góry nieuleczalna choroba nowotworowa, to każdy z nas od razu nabiera przekonania, że faktycznie nowotwór jest nieuleczalny, a to jest nieprawda. Dobrze. Cała współczesna filozofia postępowania onkologicznego wobec nieuleczalnych chorób nowotworowych zmierza ku temu, żeby pacjenci umierali z chorobą, a nie z jej powodu. To trzeba dobrze zrozumieć. Proszę spojrzeć, jak jeszcze niecałe 100 lat temu wyglądała sytuacja chorych na cukrzycę insulinozależną. Średni czas przeżycia wynosił 6 miesięcy. W tej chwili żyje się z tą chorobą, nie umiera się z jej powodu. Czyli umiera się z chorobą, a nie z powodu. Oprócz tego, że codziennie trzeba przyjmować leki, można normalnie funkcjonować. W przypadku chorób nowotworowych, które są o wiele bardziej skomplikowane niż cukrzyca, dopiero w tym kierunku zmierzamy, ale postęp w onkologii w ciągu ostatnich 2 dekad pozwolił na 10-20-krotne wydłużenie czasu przeżycia chorych na liczne nowotwory. Polemizowałbym nieco, no ale po prostu to jest zdanie pana profesora. Dobrze. Pytanie. Czy lekarze, którzy wybierają specjalizację onkologiczną, są w jakiś sposób edukowani w zakresie podejścia psychologicznego do pacjenta? Świadomość tego, że onkolog musi mieć taką wiedzę, jest od dawna. Ale dopiero 10-12 lat temu, gdy pojawiła się specjalizacja z onkologii klinicznej, zaczęto uczyć lekarzy podstaw psychoonkologii. Młodzi onkolodzy mają znacznie lepsze przygotowanie do pracy z pacjentem niż ich starsi koledzy kształcący się w tej dziedzinie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Największy problem nie tkwi jednak w tym, czy onkolodzy mają odpowiednie przeszkolenie z psychologii, ale w tym, ile mają czasu dla chorego. Borykamy się przede wszystkim nie z niewystarczającą liczbą onkologów. No i kochani, tu jest właśnie ten problem. Czy będzie odpowiednia liczba onkologów w Polsce albo na świecie, jeżeli lawinowo narastają zachorowania, ilość zachorowań na nowotwory? I co z tego, że będzie więcej sprzętu, więcej szpitali onkologicznych, więcej onkologów? Co z tego? I trzeba zadać sobie pytanie, i dlaczego taki stan jest? Co, nie da się z tym nic zrobić? Czyli jeszcze raz powtarzam, Polish Cancer Plan. Przepraszam, ten American English, ale to celowo, prześmiewczo to robię. Więcej szpitali, więcej sprzętu, więcej onkologów, lepiej wykształconych onkologów. Natomiast profilaktyka, chodzi o to, żeby nie chorować. Nie, nie ma. Rób ta sobie ludzie, co nadal chce ta. Trójta się tym żarciem
które jest nam oferowane hipermarketowym, tym olejem po prostu rzepakowym, igryką, traktowane desykantami, herbicydami, w ogóle pestycydami, tymi mikro i nanoplastykiem, tym bisfenolem, tymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi itd., itd., itd. Z tym nic nie robimy. Świadomość prozdrowotna Polaków jest tragiczna. Mówię, bo coś na ten temat wiem. I teraz, a pacjentów jest coraz więcej. To tu się zgadzamy. Zbliżamy się do 200 000 nowych zachorowań rocznie. Zakładamy, że przynajmniej 40% tych chorych będzie wymagało objęcia długofalową opieką przez onkologów klinicznych, których w Polsce nie ma nawet 1000. Stwierdzenie pani dziennikarki. Według raportu NIK-u na 100 000 mieszkańców przypada 2-3 onkologów. Odpowiedź to jest przerażające. Pod koniec lat 90. średnie przeżycie chorego na przerzutowego raka jelita grubego wynosiło około 9 miesięcy, teraz 30-40 miesięcy. W 2006 roku średnie przeżycie chorego na przerzutowego raka nerki wynosiło 10 miesięcy. W tej chwili w Europie jest to około 50 miesięcy. Kilkanaście lat temu było tak, że po roku jedni pacjenci odchodzili i przychodzili następni. Teraz pacjenci się na siebie nakładają. Liczba chorych rośnie w tempie geometrycznym, bo po prostu dzięki postępowi w onkologii żyją. I jeszcze raz to zdanie przeczytajmy. Liczba chorych rośnie w tempie geometrycznym, bo po prostu dzięki postępowi w onkologii żyją. Kochani, bardzo trudno mi po prostu przyjąć to zdanie. Ja rozumiem, o co chodzi, że ci chorzy nie umierają, dochodzą do tego następni, więc zwiększa się liczba pacjentów onkologicznych. Ale to jest przerażające. Czyli oni nie są wyleczeni, oni są ciągle leczeni i wydłuża im się tylko życie często w cierpieniu. Rosnąca liczba pacjentów i nowe metody leczenia to jedna strona medalu. Druga to niewystarczające budżety szpitali i obciążenie personelu. Leki stanowią dużą część wydatków onkologii. Jeżeli będą rosły długi, nawet bardzo dobrze zarządzonych szpitali, jeżeli będą odchodzić pielęgniarki, sanitariusze, technicy, rejestratorki, to lekarze zamiast poświęcać czas na rozmowę z pacjentem, będą się zajmowali zadaniami, które na całym świecie rozdzielone są na całe zespoły medyczne. Wakatów w szpitalach jest coraz więcej i to sprawia, że onkologia jest specjalnością, w której bardzo szybko narasta zjawisko tak zwanego zespołu wypalenia. Tacy lekarze zamiast dawać wsparcie pacjentom, sami wymagają profesjonalnej pomocy psychologicznej. Absolutnie się zgadzam z tym. Absolutnie się zgadzam. Zgadzam się z tym, że wielu lekarzy, w ogóle cały personel medyczny często staje dosłownie na uszach, żeby pacjentom swoim pomóc. Są tacy lekarze, jest taki personel, ale na Boga tu trzeba zmienić system. Swego czasu Denis Burkitt, brytyjski chirurg, lekarz, bardzo znana postać, odkrywca tak zwanego chłoniaka Burkitta, mówił, nie zacytuję tutaj dosłownie, ale mówi, słuchajcie, to mi przypomina sytuację, że po prostu z wanny wylewa się woda, bo do wody ciągle jest odkręcony kran i personel zbiera szyfonowymi chusteczkami tą wodę do muszli klozetowej, wylewa wiaderkami, zbierają z podłogi nadal tą wodę i tak dalej, i tak dalej. A nikt nie pomyśli o tym, żeby zakręcić kran. Bardzo celne spostrzeżenie. Nikt nie mówi o tym, żeby zakręcić kran. A z tego kranu wycieka coraz więcej chorych onkologicznie. I nie tylko onkologicznie. Kiedy zakręcimy ten kran? Ale się nie zakręci, bo dalej Denis Burkitt mówi, ale tego się nie zrobi. Dlaczego? Że przemysł zainwestował w szczotki, w zbieraczki do wody, w chusteczki do zbierania wody, w krany, w wanny i tak dalej, i tak dalej. I nie ma sensu tego kończyć. Celne, prawda? Cytuję doktora Burkitta. To nie są wymysły Janusza Dąbrowskiego.
Pytanie, jak onkolodzy funkcjonują na co dzień? Odpowiedź. W Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej lekarz onkolog zajmujący się leczeniem pacjentów z nieuleczalną chorobą nowotworową nie może przyjmować więcej niż 80 pacjentów dziennie i nie częściej niż co 2 dni. W ośrodkach onkologicznych w Polsce, szczególnie tych największych, onkolog przyjmuje 30-40 pacjentów dziennie. Więc ja rozumiem doskonale frustrację lekarzy. Niemoc. Wiecie co, naprawdę się można nabawić choroby. Codziennie to sprawia, że tego czasu, tej atencji ze strony lekarza potrzebnej, aby jego pacjent mógł poczuć się bezpiecznie, po prostu zaczyna brakować. Przepraszam bardzo, przepłuczę usta. Pytanie. Może tą opieką psychologiczną nie powinni się zajmować onkolodzy, ale psychoonkolodzy? Bo tak na zachodzie już jest. Jest tak zwana immunoonkologia. Nawet taka specjalizacja. Oczywiście takich osób potrzebujemy, ale ich jest ciągle za mało. Przyrost liczby psychoonkologów nie nadąża za przyrostem pacjentów. A nawet jeśli tych psychoonkologów byłoby więcej, to w wielu przypadkach nie mieliby gdzie z pacjentem w komfortowych warunkach porozmawiać. W tej chwili w wielu ośrodkach onkologicznych nawet bardzo ciasne pomieszczenia zamienia się w gabinety lekarskie. W Polsce odsetek chorych, których można wyleczyć, jest mniejszy niż w Europie. Dlaczego? To kwestia wczesnego rozpoznania, dostępu do diagnostyki, leczenia onkologicznego w wyspecjalizowanych ośrodkach. Kluczowe są świadomość i brak strachu przed chorobą nowotworową w społeczeństwie, dostęp do badań przesiewowych oraz czujność lekarzy rodzinnych, od których w większości przypadków zależy rozpoczęcie wczesnej diagnostyki. Lekarze pierwszego kontaktu muszą wiedzieć, że fakt, że ktoś ma 20 lat, nie znaczy, że jest za młody, aby zachorować na nowotwór, który najczęściej się wykrywa po 60 roku życia. Gdyby ta czujność onkologiczna była i lekarze nie mieli oporów psychologicznych lub finansowych przed rozpoczęciem diagnostyki nowotworowej, mimo że ktoś akurat jest za młody, aby mieć raka, to na pewno liczba chorych, którzy do nas trafiają już z chorobą nieuleczalną, byłaby mniejsza. Kochani, a propos tej choroby nieuleczalnej, są 3 stadia choroby nowotworowej. Stan przednowotworowy, w którym to wszyscy jesteśmy, włącznie z waszym prelegentem dzisiejszym. Mówię o tym często na szkoleniach. Drugi stan to jest stan nowotworowy odwracalny i trzeci stan nowotworowy nieodwracalny. A i tu zdarzają się, tak jak zresztą mówi pan profesor, zdarzają się cuda. Cuda po prostu. Ta pani Kasia, po prostu bohaterka pewnego artykułu, żyje 4 lata, chociaż dawano jej tylko kilka miesięcy. Pytanie, czy to prawda, że co 4. osoba zapadnie na chorobę nowotworową, jak pisze w swoim tekście Tomasz Wojciechowski? Według aktualnych danych epidemiologicznych na raka zachoruje co 2. mężczyzna i co 3. kobieta, a połowa z nich z powodu choroby nowotworowej umrze. Należy więc zakładać, że praktycznie każdy z nas może zachorować w przyszłości na chorobę nowotworową. Od świadomości tego ryzyka, a więc profilaktyki, zależeć będzie, czy nowotwór stanie się tylko epizodem jak zapalenie wyrostka, czy nieuleczalną chorobą jak cukrzyca. I teraz słuchajcie znowu moje odniesienie. Od świadomości tego ryzyka, a więc profilaktyki. I teraz trzeba by wówczas, bo słowa to są słowa. Kwestia definicji profilaktyki. Co lekarze rozumieją jako profilaktykę? Tylko wczesne rozpoznanie? Czy na Boga, czy niedopuszczenie do powstania choroby, do rozwoju? I co robimy w tym zakresie? Jako całe społeczeństwo? Kochani, dlatego prośba do was. Ja nakręcam te filmy. Wiecie doskonale, że to nie jest, na pewno zdajecie sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Trzeba czas, trzeba przemyśleć, trzeba
Trzeba porobić te grafiki, ale to nie chodzi o to, żebym tutaj się skarżył czy coś. Uważam, że to jest mój obowiązek, bo otrzymałem pewną wiedzę i mam tę wiedzę po prostu przekazywać. Ale właśnie dlatego prośba do Was, przekazujcie to dalej. Tu nie chodzi o moje zasięgi. To nie o to chodzi zupełnie. Tu chodzi o to, żeby ta wiedza docierała do ludzi. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli wszyscy wspólnie budzić nas wszystkich. Bo inaczej skończymy naprawdę bardzo źle. Coraz częściej będą tragedie. Coraz częściej. Pytanie, dlaczego mężczyźni częściej zapadają na choroby nowotworowe? Trudno jest jednoznacznie wytłumaczyć. W grę może wchodzić kilka kwestii, takie jak większa ekspozycja na czynniki rakotwórcze, na przykład w związku z charakterem pracy. Więcej mężczyzn niż kobiet pracuje w warunkach, w których środowisko jest zanieczyszczone. Więcej pali papierosy, nadużywa alkoholu. Dziennikarka. Nasz autor stawia również zarzut, że lekarze w Polsce boją się ryzykować, sięgać po nowe terapie. System nie przewiduje indywidualnego podejścia do pacjenta. Ależ oczywiście, że nie, bo są procedury. Oczywiście. Jeżeli pacjent umiera zgodnie z procedurami, to się nic nie dzieje. Ale jeżeli lekarz chciałby coś wypróbować, nowego, zaryzykować, to się ktoś nad tym później pochyli, włącznie z prokuratorem. Lekarze rzeczywiście często boją się ryzykować i stosować terapie, które nie są zdefiniowanymi standardami postępowania terapeutycznego opracowanymi przez ekspertów krajowych i międzynarodowych. Co ciekawe, te zdefiniowane sposoby leczenia, rodzaje dawki leków, sposób podawania, czas leczenia potrafią się zmienić nawet kilka razy w roku. Amerykańskie zalecenia dotyczące leczenia raka płuca w tym roku były aktualizowane 6-krotnie. Ze wszystkich sił edukujemy lekarzy, aby byli na bieżąco z najnowszą wiedzą medyczną. Niestety, te zalecenia, które są optymalną wskazówką w przypadku większości chorych, utrudniają indywidualne postępowanie w rzadkich, nietypowych przypadkach. Leczenie wymuszające odstępstwa od ogólnych zaleceń powinno być prowadzone tylko w ośrodkach onkologicznych najwyższego stopnia referencji. Niestety takich ośrodków oficjalnie nie ma. Tylko dzięki zaangażowaniu pacjentów, ich rodzin oraz koleżeńskim kontaktom między lekarzami część takich pacjentów znajduje opiekę w ośrodkach posiadających wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia, aby podejmować się niestandardowego leczenia onkologicznego. Pytanie. W raporcie NIK z początku roku eksperci zwracali uwagę, że ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych w ogóle nie jest w Polsce refundowana. Odpowiedź. Oczywiście mogłoby być lepiej, ale i tak jest dobrze. Leki wchodzą może z pewnym opóźnieniem, ale są u nas. Gdyby tak nie było, nie mielibyśmy aż tylu pacjentów, którym jesteśmy w stanie pomóc. Mam okazję konsultować chorych z wielu krajów i widzę często, jak dramatycznie wygląda sytuacja pacjentów za naszą wschodnią granicą. Ale nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie potencjalnie wszystkie leki onkologiczne są dostępne, okazuje się, że ubezpieczenie niektórych chorych pewnych leków nie finansuje albo finansuje w określonej części lub do określonej kwoty. Spotkałem również pacjenta, który w USA otrzymywał najnowszy, bardzo drogi, rekomendowany lek, ale podawany w tak nieprawidłowy sposób, że leczenie zakończył z powodu powikłań, zanim w ogóle mogło ono dać pierwsze efekty. No to ładne kwiatki. Mimo to, pytanie, często słyszymy, że Polacy sięgają po pomoc właśnie za granicą, gdzie mają możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia. Odpowiedź. Leki absolutnie przełomowe, które z dnia na dzień zmieniają rokowania chorych, trafiają do nas bardzo szybko, relatywnie szybko zaczynają być refundowane. Na świecie pojawia się jednak ogrom terapii, które co prawda poprawiają efektywność leczenia, ale diametralnie nie zmieniają rokowania chorych. I wtedy na podstawie określonych kryteriów podejmowane są decyzje, czy dany lek w Polsce refundować, czy też nie. Przeprowadza się przede wszystkim analizę farmaekonomiczną, która ma wykazać, czy korzyści wynikające z leczenia uzasadniają dramatyczny wzrost obciążeń dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Musimy pamiętać, że każdy nowoczesny lek stosowany w leczeniu przewlekłym w onkologii to ogromne pieniądze, nierzadko przekraczające 20–30 tysięcy złotych miesięcznie na jednego pacjenta. Część chorych z uwagi na mniej skomplikowane procedury samodzielnego finansowania leczenia decyduje się na nierefundowaną terapię poza granicami kraju. I a propos tych 20–30 tysięcy, a co powiecie, kochani, jeżeli stwierdzę, że za 1/10 tej kwoty, tej większej kwoty, a więc 3, może 3 tysiące z groszami, można sobie jednak zafundować terapię wspomagającą organizm, która go wzmocni, bo niezależnie od leków, no bardzo dobrych, podawanych przez bardzo dobrych lekarzy, co jeszcze jest robione dla organizmu pacjenta, żeby ten organizm wzmocnić, żeby wzmocnić jego układ odpornościowy. Bo to układ odpornościowy walczy przede wszystkim z komórkami nowotworowymi. Najgorszą sprawą są przerzuty, czyli metastaza, która odpowiada za 90% przypadków śmierci. Nie sam guz się wycina i dopiero następuje rozsiew komórek tak zwanych macierzystych nowotworów. Czy mamy leki na przerzuty nowotworowe? Jeżeli się wycina glejaka na przykład, to po co się później daje chemię? A tak na wszelki wypadek? Z jakich względów? Mam pytania, jako niefachowiec. Mam prawo je zadawać. Zgadza się? W waszym imieniu poniekąd. Nie jestem, co prawda, nie mam legitymacji dziennikarskiej, ale działam tutaj niejako jako dziennikarz, który zadaje pytania i chce dowiedzieć się. Dalsza część odpowiedzi. To, co stanowi dla polskich pacjentów ogromną szansę, to coraz lepszy dostęp do międzynarodowych badań klinicznych nad nowoczesnymi terapiami. W badaniach tych porównuje się eksperymentalne terapie z tymi najlepszymi, dostępnymi już na świecie, które w Polsce będą refundowane nierzadko dopiero za kilka lat. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uruchomiło interaktywną bazę badań klinicznych prowadzonych w polskich ośrodkach, czyli specjalny serwis, za pomocą którego lekarze i pacjenci mogą znaleźć środki onkologiczne oferujące dostęp do badań klinicznych w konkretnych wskazaniach onkologicznych. Dobrze. I stwierdzenie, pani dziennikarz, wniosek jest jednak smutny. Wielu chorych mogłoby żyć dłużej, gdyby za decyzjami refundacyjnymi szły również decyzje finansowe. Odpowiedź. Byłoby na pewno lepiej i łatwiej, ale nie demonizujmy. Nie jest tak, że pacjenci w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej mają zawsze dużo lepiej niż ci w Polsce. Mamy w klinice pacjenta, który pół roku temu zakończył leczenie w Stanach Zjednoczonych, bo wyczerpały się wszystkie możliwości. Kazano mu wracać do Polski, że pożegnał się z rodziną i już szykowano mu pogrzeb. On właśnie wraca do USA tylko po to, żeby sprzedać tam swój dom i zrobić niespodziankę lekarzowi, który się tam nim opiekował. Postanowił też na stałe zamieszkać w Polsce, bo ma się dobrze. I to nie jest jedyny taki przypadek. Ale oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że to na pewno nie jest jedyny przypadek, że medycyna zna tak zwane cuda, gdzie choroba nieuleczalna staje się uleczalna po prostu, bo wiele zależy od pacjenta również, od jego sposobu bycia, myślenia o sobie i tak dalej. Pytanie, jak to możliwe? Efektywność w leczeniu raka nie zależy wyłącznie od leków, ale również od tego, jak się chorobę zinterpretuje. Onkologia to nie matematyka. Rak to jedyna choroba, która posiada instynkt samozachowawczy. Sama broni się przed tym, czym ją traktujemy. Czasem wystarczy zrozumieć jej zachowanie, żeby znaleźć metodę, która pozwala zaatakować chorobę od innej strony. Często wykorzystując stare, dobrze znane leki. I takie podejście czasami przynosi nadspodziewane efekty. I znowu, słuchajcie, no nie mogę wytrzymać, żeby nie wrzucić kamyczka do tego ogródka. A co ze wspomaganiem organizmu? Co pacjent ma jeść, czego pacjent ma nie jeść? Co z przyczynami powodującymi tak tragiczne zawirowania? Ten wzrost zachorowań. Jakie są konkretne przyczyny tego wszystkiego? Bo jeżeli zajmiemy się przyczynami,
to może ukrócimy ten rozwój tej strasznej choroby. Pytanie. Czy pacjenci w zależności od tego, na jakiego raka chorują lub jakie mają rokowania, są różnie traktowani przez lekarzy? Skoro śmiertelność w przypadku raka trzustki jest duża, może lepiej skupić się na tych lepiej rokujących? Odpowiedź. Zdajemy sobie sprawę, że pacjenci z niektórymi rozpoznaniami mają potencjalnie znacznie gorsze rokowania niż inni. Na pewno jest tak, że w przypadku pacjentów z bardziej agresywnym rozpoznaniem nowotworu, który rokuje gorzej, czas ma większe znaczenie. Wtedy wiemy, że pewne decyzje trzeba podejmować szybciej. Często powtarzam moim pacjentom, że potencjalnie długotrwałe dożywotnie leczenie choroby nowotworowej musimy dostosować i do choroby, i do organizmu. Zasada jest taka, że jeżeli choroba się nie śpieszy, to znaczy, że my też nie musimy się śpieszyć. Jeżeli jest agresywna, to znaczy, że my też musimy działać agresywnie. I gdy mowa o chorobie nieuleczalnej, kluczowe są dwie kwestie: wydłużenie życia i jakość życia. Są one równorzędne. Czy naprawdę są równorzędne wydłużenie życia i jakość życia, jeżeli stosuje się bardzo agresywne leki, które wyniszczają organizm? Więc co z tą jakością życia? Dobrze, ale kontynuujemy czytanie. Więc zawsze przed rozpoczęciem leczenia należy zadać sobie pytanie, co w danej chwili jest najważniejsze? Jakie leczenie przyniesie pacjentowi korzyści, a jakie straty? Bo korzyści zawsze muszą przewyższać straty. Co pan pomyślał po przeczytaniu artykułu Tomasza? Niestety nie zaskoczyło mnie to. Lekarze, takie jak ludzie, są różni. Zawsze znajdzie się ktoś pozbawiony empatii, emocji, człowieczeństwa, chociaż w onkologii, jak w każdej innej specjalizacji, takich lekarzy powinno być jak najmniej. Musimy sobie zdawać sprawę, że nie jesteśmy cudotwórcami ani omnibusami. Takie sytuacje, jakie opisane w artykule, potwierdzają, że pokory przed własną niewiedzą oraz zwykłej ludzkiej przyzwoitości w kontaktach z pacjentami nigdy nie za wiele. I to jest, kochani, koniec artykułu. Jeszcze raz powtarzam, odpowiadał na pytanie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Wysocki, kierownik oddziału klinicznego onkologii Szpitala Uniwersyteckiego, kierownik katedry Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Artykuł, jeszcze raz przypomnę, pani Ewy Jankowskiej, dziennikarka, redaktorka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Zatrzymuję to udostępnienie. Artykuł dość obszerny. Czasami, jak widzicie, idę troszeczkę pozornie na skróty, bo nie silę się na to, żeby samemu coś wam mówić i tak dalej, bo warto skupić się na tym, na wypowiedziach różnych ciekawych ludzi, bo akurat profesor Wysocki na pewno jest taką wybitną postacią. Natomiast to nie oznacza, że jeżeli jest traktowany jako ekspert, zna się na swojej robocie, że tak powiem, to nie oznacza, że nie mamy prawa wątpić w pewne stwierdzenia i nie zadawać pytań. Ja te pytania zadaję. I jeszcze raz, żeby to wybrzmiało bardzo mocno. Co robimy jako społeczeństwo, jako państwo, jako grupy społeczne, a więc i grupa społeczna, która tutaj jest skupiona na barwach zdrowia na tym naszym kanale, żebyśmy zaczęli zmieniać swoje myślenie o nas samych. Jak siebie traktujemy, jak siebie karmimy, jak siebie żywimy, jak traktujemy nasze stresy, jak karmimy naszych bliźnich. Jeżeli jesteśmy producentami rolnymi, to jak produkujemy tą żywność? Czy to jest żywność jedynie, czy to jest karma pasza, taka gorszej jakości? Czy jest tak, że to jest dla nas, a to jest dla ludzi? A jeżeli wy oglądający, wielu z was może pracuje w zakładach mięsnych, w mleczarniach i tak dalej, w ogóle w zakładach przetwórstwa spożywczego, to wy najlepiej wiecie, jak się produkuje dzisiaj żywność, co się dodaje. Jeżeli wielu z was, niektórzy z was może zresztą, pracują w sklepach wielopowierzchniowych, Leclerc, Auchan, jakieś inne i tak dalej, gdzie są piekarnie,
to czy tam faktycznie jest dostarczana mąka i tam bawicie się, jesteście piekarzami, czy to jest produkcja z wora. A my konsumenci, jeżeli wchodzimy do sklepu, bierzemy wszystko jak leci, nawet nie czytamy, co jest na etykietach, co zawiera ten produkt do jedzenia, jakie ile tych czasami ponad 300 różnego rodzaju składników, od minimum kilkunastu do kilkudziesięciu i kilkuset. Co z tym robimy? Czy rośnie nasza świadomość? Przecież to wszystko powoduje to jedzenie, to co pijemy, to czym oddychamy, to w kręgu czego żyjemy, a więc mam na myśli tutaj akurat pola magnetyczne, elektromagnetyczne, że to wszystko powoduje, że jesteśmy ciągle obciążani. I kochani, ja nie przypadkiem tutaj pokazuję te dwie książki moje, a więc czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, jednocześnie skutecznym odchudzaniu, bo to jedno z drugim się wiąże. Zakwaszenie. W 1931 roku profesor Otto Warburg mówił, że podstawą rozwoju nowotworów są braki tlenowe w organizmie, czyli niedotlenienie i zakwaszenie organizmu. Tak zwana hipoksemia i hipoksja. Hipoksemia, czyli braki tlenowej we krwi tętniczej, a później hipoksja, czyli braki tlenu w tkankach i zakwaszenie. I jedno drugie potęguje. Im mniej tlenu, tym większe zakwaszenie. Im większe zakwaszenie, tym mniej tlenu. Zakwaszenie czym? Tym wszystkim, czym żyjemy, czym się odżywiamy, czym oddychamy, naszymi stresami. Stres potwornie zakwasza organizm. Ja o tym piszę. I to zakwaszenie nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem krwi. To zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych. O to chodzi. W dodatku wiemy już, że komórki nowotworowe zakwaszają środowisko wokół siebie. I tam nawet tak zwane makrofagi, które potrafią niszczyć komórki nowotworowe, nie mogą przez tą barierę się po prostu zwyczajnie przedostać. I druga książka, tu znacznie więcej rozszerzam te tematy. Macie na okładce, ale pokazuję to jako, że ona istnieje, absolutnie. Znacznie więcej. Przepraszam was za emocje troszeczkę, ale kilka dni temu, znaczy zamieściłem tą audycję akurat kilka dni temu z Justynką Dąbrowską, więc jeszcze żyję tymi emocjami, bo to był bardzo emocjonalny przekaz z jej strony, z mojej strony wówczas. I traktuję tę chorobę nowotworową jako osobistego wroga. Ja też nie wiem, na co umrę, z jakiego powodu. Jak każdy mam komórki nowotworowe, ale staram się dbać o siebie. Cały czas się suplementuję. I namawiam, otwarcie wam mówię, namawiam wszystkich tych, którzy mogą, najpierw trzeba mentalnie sobie dać radę, żeby zacząć wspomagać organizm, żeby go oczyszczać, odkwaszać, wspomagać układ odpornościowy. Jeżeli tego nie zrobimy w tych naszych dzisiejszych warunkach, to będzie krucho. Nie chodzi o straszenie, chodzi o stwierdzenie faktu. Dobra wiadomość jest taka, że możemy sobie poradzić. Zła, wcale to nie jest taka zła wiadomość, że och, tyle będzie tych nowotworów, bo tą wiadomość niweluje druga wiadomość, tą złą, ta dobra wiadomość, że możemy sobie poradzić. Ale zasada jest jedna, jeżeli umiesz człowieku liczyć dobrze, to licz przede wszystkim na siebie. Żaden najlepszy lekarz nie pomoże ci, jeżeli ty sam sobie nie pomożesz. Przepraszam za drastyczność, za takie brutalne stwierdzenie, ale taka jest prawda. Po prostu taka jest prawda. Jeszcze raz powtórzę, żadna władza nie postawi przy każdym z nas policjanta do ochrony. Policjanta też można załatwić, wiecie doskonale. A więc musimy o siebie dbać, musimy być ostrożni, musimy być, zachowywać się racjonalnie. Czasami trzeba ćwiczyć, czasami trzeba zacząć trenować sztuki walki, nie każdy oczywiście. Po to, żeby wzmocnić swoją nawet pewność siebie. I ja mam tutaj na myśli właśnie trenowanie sztuk walki, czyli wspomaganie organizmu odpowiednie, żebyśmy dali radę temu draniowi. Inaczej nie będzie dobrze. Kochani, są szanse, bardzo duże szanse dla tych, którzy chcą. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że byliście dzisiaj dłuższa, przypuszczalnie
Nawet nie mam akurat teraz podglądu, która jest godzina, ile tego nagrania będzie, około godziny być może. Dziękuję, żeście byli, że towarzyszyliście mi w tym emocjonalnym znowu speechu, że tak powiem. Najlepszego Wam życzę. Oczywiście proszę, jeżeli ta audycja się Wam spodobała, jeżeli trafia do Was, to proszę o lajki, o subskrypcje. Wystarczy, że klikniecie tą ikonkę na dole barwy zdrowia i jest takie drzewko szczęścia. Jak tam klikniecie, to się pokaże, subskrybuj i sprawa załatwiona. Wszystkiego najlepszego. Do następnego nagrania. Papatki.